Cały nasz gatunek, 7 miliardów ludzi, żyje w jednym miejscu, na jednym kawałku skały otoczonym nieprzyjazną przestrzenią. Taka sytuacja w skali kosmicznej to co najmniej proszenie się o kłopoty. Jeśli wszyscy żyjemy razem, to dowolne odpowiednio duże zdarzenie wyniszczające biosferę równa się zagładzie 100% gatunku ludzkiego. Mrówki. Ich światem jest mrowisko i las, w którym je założyły. Mrówki żyją w nim i umierają, tocząc swoje codzienne mrówcze życie. Ale któregoś dnia wybucha pożar i niszczy cały las wraz z całym mrowiskiem i wszystkimi mrówkami. Lub na mrowisko spada jakaś choroba, lub ktoś wylał obok cysterny chemikaliów. Nieważne. Dla mrówek wystąpiło zdarzenie o sile wyniszczającej całe mrowisko. Ale mrówki to stworzenia mądre i ekspansywne. Zbudowały wiele mrowisk w wielu różnych lasach. Zagłada jednego mrowiska nie oznacza zagłady całego gatunku. Dla nas skala jest większa. Naszym mrowiskiem jest cała planeta. Jedynie podzielenie ludzkości na wiele fragmentów, na wielu planetach i w wielu systemach gwiezdnych gwarantuje nasze przetrwanie. Liczba potencjalnych zagrożeń tej klasy jest duża, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia niezerowe. Możemy je podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. W wewnętrznych mamy na przykład katastrofy naturalne, pandemie, zmiany klimatu czy choćby samozagładę. Z samozagładą wiąże się pewna ciekawa sytuacja. Ludzkość od początku swojego istnienia dąży do jednoczenia się. Grupy łączą się w większe grupy, wioski zmieniają się w miasta, miasta wchodzą w skład państw, państwa w skład grup państw. Są oczywiście wojny i podziały, ale ogólna tendencja jest raczej jednocząca. Jeśli ten proces potrwa odpowiednio długo, to jego limitem jest zjednoczenie się całej ludzkości na całej planecie. Ale zanim to wydarzenie nastąpi, gatunek ludzki dochodzi do innego etapu rozwoju. Opracowuje broń masowej zagłady i odnajduje się w sytuacji, gdzie nadal jest pełen podziałów, a jednocześnie staje się zdolny do unicestwienia samego siebie. Być może, jeśli istnieje coś takiego jak statystyka rozwoju cywilizacji kosmicznych w galaktyce, to jest to właśnie najczęstszy przypadek. Cywilizacje najpierw uczą się, jak się wyniszczyć, a dopiero później przychodzi czas na zjednoczenie, gdy jest już na to za późno. I być może dlatego wszechświat milczy, bo jest pełen cywilizacji, które dokonały celowej samozagłady lub wymarły w wyniku zmian środowiska, które same spowodowały. Jest też oczywiście cała gama zagrożeń zewnętrznych, których niestety możemy już być pewni. Wiemy na pewno, że Słońce zniszczy życie na Ziemi. Wiemy, że w Ziemię regularnie uderzają duże obiekty, wiemy, że różnorodność gatunkowa podlega wahaniom i wiemy, że na Marsie płynęły kiedyś rzeki. Ziemia nie jest miejscem stworzonym dla człowieka, jest stale zmieniającym się obiektem, którego warunki akurat w tej geologicznej chwili odpowiadają naszym wrażliwym organizmom. Dzieląc ludzkość na dwie planety w Układzie Słonecznym, natychmiast uodparniamy się na czynniki wewnętrzne i asteroidy. Zagłada jednej z planet nie oznacza już zagłady całego gatunku. Nadal jest jednak problem ze Słońcem, dlatego musimy zasiedlić sąsiednie układy gwiezdne. Kolonizujemy więc kilka pobliskich układów gwiazdowych i uodparniamy się na czynniki wewnętrzne, asteroidy i aktywność gwiazd macierzystych. Ale nadal może nam zagrozić coś większego, jak powiedzmy wybuch supernowej lub wojny pomiędzy układami, choć dzisiaj brzmi to może jak fantastyka. Dlatego musimy skolonizować również bardzo odległe układy w różnych punktach galaktyki. W takim momencie ludzkość staje się gatunkiem nieśmiertelnym. W galaktyce zwyczajnie nie istnieje już taka siła, która mogłaby nam zagrozić, a odległości i nasza liczebność są tak duże, że niemożliwa jest również samozagłada. Nic nas już wtedy nie powstrzyma i jeśli w międzyczasie nie natkniemy się na inną, bardziej zaawansowaną cywilizację, to człowiek stanie się władcą naszej galaktyki i rozpocznie swoją ekspansję na inne. Okej, ale są też ludzie, którzy powiedzą, po co ratować ludzkość, jesteśmy zarazą tej planety, jak wyginiemy to nawet lepiej dla niej i tak dalej. Więc ja mam tutaj specjalny gadżet dla tego typu ludzi. Proszę bardzo, możecie zaczynać. Według badań z roku 2011 na Ziemi żyje blisko 9 milionów gatunków i nie obejmuje to bakterii, których całkowita biomasa jest większa niż biomasa wszystkich zwierząt i roślin razem wziętych. Szacunki pokazują jednocześnie, że w dotychczasowej historii planety 99,9% gatunków, jakie kiedykolwiek żyły, teraz nie żyje. Daje to liczbę wszystkich gatunków, jakie kiedykolwiek żyły, liczoną w miliardach. Pokazuje to również, że proces wymierania gatunków jest niemal dokładnie tak samo powszechny jak proces ich powstawania, co oznacza, że prędzej czy później niemal każdy gatunek czeka wymarcie.
Weźmy więc liczbę 4 miliardów gatunków, jakie kiedykolwiek żyły i wyginęły. Z tych 4 miliardów tylko jeden uzyskał świadomość i inteligencję pozwalającą na wytworzenie cywilizacji. 1. To jest dosyć przygniatająca różnica 9 rzędów wielkości. Jeśli cokolwiek nam to mówi, to to, że inteligencja i cywilizacja jest ogromną rzadkością, że nie jest czymś, do czego dąży proces ewolucji biologicznej, że to jakiś zupełnie uboczny efekt i astronomiczny przypadek, oraz że życie we wszechświecie, nawet jeśli występuje powszechnie, to raczej bez cywilizacji technicznych. Lubimy o sobie myśleć jako o władcach tej planety, ale panujemy nad nią zaledwie kilka tysięcy lat, wcześniej będąc jedynie słabymi ssakami walczącymi o przeżycie jak cała reszta, co jakiś czas spoglądającymi nocą w gwiazdy, jako jedyni zadając sobie pytanie, czym one są. Dinozaury panowały nad tą planetą przez miliony lat i nie potrafiły wznosić budowli czy tworzyć sztuki. Życie broni się znacznie prostszymi metodami niż wysoka inteligencja i abstrakcyjne rozumowanie. Życie nie potrzebuje cywilizacji, by trwać. Jesteśmy więc wyjątkowi i jakkolwiek patetycznie to nie zabrzmi, jesteśmy też być może unikatem na skalę całej galaktyki. Jedynym świadomym przebudzeniem wszechświata, który otworzył oczy, by badać siebie samego. I nie wolno nam tego zmarnować. Nie po to zeszło 3,5 miliarda lat unikalnej ewolucji biologicznej, przypadkiem wypluwając jedną jedyną inteligentną formę, by ta uległa zagładzie wskutek własnej krótkowzroczności. I to dlatego musimy skolonizować kosmos, by przetrwać jako gatunek.